Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl i .com. W ostatnich filmikach mówiłem bardzo dużo na temat złożoności ludzkiego organizmu, stopnia skomplikowania tego, jak różnego rodzaju czynniki będą wpływać na nasze zdrowie. Mówiliśmy sobie m.in., że organizm nie ma żadnych mechanizmów, które są w stanie rozróżniać rodzaje stresu. Czyli innymi słowy, nie jest tak, że zawsze, nie wiem, morsowanie czy sauny będą pozytywne dla zdrowia, czy mocny, jakiś taki intensywny wysiłek fizyczny będzie dobry dla zdrowia. Mówiliśmy również w ostatnim odcinku o tym, że nie możemy powiedzieć, tak naprawdę twierdzić absolutystycznie, że palenie powoduje raka, picie powoduje marskość wątroby. Możemy ze względu na to, że tyle czynników wpływa na takie rezultaty zdrowotne, że raczej powinniśmy zawsze mówić, jeśli chcemy precyzyjnie używać języka naukowego, że na przykład palenie znacznie będzie zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc, a picie alkoholu będzie znacznie zwiększać prawdopodobieństwo uszkodzenia wątroby, czy też wystąpienia marskości wątroby. Dzisiejszy temat również będzie wpasowywać się, można powiedzieć, w ten motyw przewodni, czyli jak różnego rodzaju czynniki są w stanie wpływać na różnego rodzaju rezultaty zdrowotne. Dzisiaj chciałbym omówić, jakiego rodzaju czynniki są w stanie wpłynąć na długość życia. Ponieważ oczywiście i ja bardzo dużo mówię o diecie nie bez powodu, jak i inne kanały, natomiast warto wiedzieć, że oczywiście dieta mimo że jest, uważam, absolutnie kluczowym i fundamentalnym elementem długości życia, czy zapewnienia długiego i zdrowego, samodzielnego życia, to nie znaczy, że jest to jedyny element oczywiście. Więc dzisiaj chciałbym omówić takie zagadnienia. Jednocześnie można powiedzieć, to będzie kolejny taki temat, który będzie już prowadzić mnie bezpośrednio do omówienia tematu niebieskich stref. W odcinku tym oczywiście będziemy bazować na badaniach epidemiologicznych, bo tak naprawdę w takim przypadku nie możemy bazować na absolutnie niczym innym. Czyli innymi słowy będziemy patrzeć na badania, które pokazują, jaka jest korelacja między na przykład aktywnością fizyczną, bo to będzie właśnie pierwszy czynnik, a długością życia. Warto pamiętać, że jest to korelacja, nie oznacza to potencjalnie przyczynowości, chociaż oczywiście mnóstwo tych czynników, które będę omawiać, one mają udowodnioną przyczynowość, jeśli chodzi już o badania randomizowane z grupami kontrolnymi i tak dalej. Natomiast oczywiście w kontekście tych badań epidemiologicznych, czepiając się, nie możemy tutaj mówić o przyczynowości. Warto jeszcze wspomnieć, że to jest epidemiologia, czyli innymi słowy, jeśli sięgniemy po jedno badanie, to w jednym badaniu na przykład dany czynnik będzie w stanie skrócić albo wydłużyć życie o ileś lat, a w innym badaniu na przykład ta ilość lat, o którą będzie wydłużone albo skrócone życie, będzie inna i trzeba się z tym pogodzić, nie przywiązywać się specjalnie do tych liczb. To jest można powiedzieć jakiś wyznacznik, mniej więcej jakiś taki punkt zaczepienia w naszej głowie, natomiast nie traktować tego, bym powiedział, tak śmiertelnie serio, bo trzeba pamiętać, że to są po prostu wyliczenia statystyczne, które niekoniecznie oczywiście muszą mieć odniesienie do danej jednostki, ponieważ tych czynników, które będą wplątane w zdrowie, czy zamieszane w zdrowie danej jednostki, danego człowieka jest tyle, że oczywiście te badania epidemiologiczne nie są w stanie nam tego pokazać. Zaczynamy, tak jak mówiłem, od aktywności fizycznej. W jednej z takich metaanaliz, która wzięła na tapet 13 różnego rodzaju badań, w których z kolei uwzględniono 8 kohort ludzkich, wykazano, że mniej więcej taka typowa aktywność fizyczna umiarkowana jest w stanie wydłużyć życie o 0,4 roku do 6,9 lat. Innymi słowy, widzimy, że jest to jakiś pozytywny czynnik, czyli innymi słowy ta aktywność fizyczna będzie w stanie wydłużyć życie. Natomiast minusem, nie będę omawiać oczywiście wszystkich minusów każdego z tych badań, bo to by do wielu godzin wydłużyło cały odcinek, natomiast tutaj ewidentnym minusem w tym badaniu jest to, że nie wzięto pod uwagę żadnych innych czynników zakłócających, czyli jak już mówiłem w wielu odcinkach, tak zwanych confounders. Czyli innymi słowy, nie wiemy jak oczywiście innego rodzaju inne czynniki, które też oczywiście będą omawiać. W tym odcinku będą wpływały również na tą długość życia. Natomiast z mojego punktu widzenia takie absolutnie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jest właśnie przepalanie różnego rodzaju nadmiaru metabolitów energetycznych, takich jak glukoza czy triglicerydy, które będą się gromadzić w organizmie. Ja omawiałem w wielu odcinkach na przykład jak nadmiar glukozy, czy właśnie jak nadmiar triglicerydów jest w stanie negatywnie wpływać na zdrowie i aktywność
aktywność fizyczna właśnie między innymi będzie w ten sposób wpływać pozytywnie na zdrowie, to znaczy będzie minimalizować ilość trójglicerydów, będzie minimalizować ilość glukozy, która jest podniesiona w krwiobiegu, będzie zwiększać naszą insulinowrażliwość. Jeśli na przykład ktoś wykonuje ćwiczenia siłowe, to większa masa mięśniowa będzie znacznie zwiększać między innymi insulinową właśnie wrażliwość. To są też oczywiście mięśnie rezerwuary białek, różnego rodzaju składników odżywczych itd. itp. Więc jak najbardziej oczywiście nie mam z tym problemów. Aktywność fizyczna będzie pozytywnie wpływać na długość życia, chociaż trzeba pamiętać, mówimy o jakiejś normalnej aktywności fizycznej. Nadmierna aktywność fizyczna, tak jak mówiłem, choćby w odcinku ze stresem, jest w stanie negatywnie wpływać na absolutnie każdą osobę. Na przykład wspominałem o tak zwanej triadzie sportsmenek, gdzie aktywny wysiłek fizyczny u kobiet jest w stanie zaburzyć miesiączkowanie, obniżyć poziom energii, doprowadzić do osteopenii, a potem osteoporozy. Też patrząc na badania na przykład u maratończyków, biegi maratońskie są w stanie negatywnie wpłynąć na funkcję układu oddechowego, wprowadzać stany zapalne w tym układzie, więc pamiętajmy, ważne jest, żeby nie przesadzać. Czynnik numer 2 to palenie. I palenie, mało zaskakujące, jest w stanie bardzo, bardzo negatywnie wpłynąć na długość życia. Średnio szacuje się, patrząc na różnego rodzaju szeroko zakrojone badania, że przeciętny palacz będzie żył około 10 lat krócej niż jego rówieśnik, który nie pali. Są oczywiście różnego rodzaju inne korelacje, że jeśli osoba paląca przestanie palić przed 40 rokiem życia, to jest w stanie z prawdopodobieństwem 90% zapobiec występowaniu różnego rodzaju śmiertelnych, też można powiedzieć ogólnie cywilizacyjnych chorób, które trapią właśnie palaczy w dalszej części życia. W Polsce oczywiście, jak w większości krajów, te statystyki dla palaczy są nieubłagalne, mniej więcej średnio rocznie. To były statystyki sprzed paru lat. Umiera 67 000 osób palących na różnego rodzaju choroby. Przede wszystkim oczywiście wiadomo, że jest to rak płuc, natomiast warto pamiętać, że rak płuc to jest jakiś wierzchołek góry lodowej. Jest mnóstwo różnego rodzaju chorób, które będą również trapić palaczy czy trapić jest może niedopowiedzeniem, będą zabijać palaczy. Mówimy na przykład o innych nowotworach, nowotwory nerek, nowotwory pęcherza choćby, nowotwory jamy ustnej, takiej jak języka, nowotwory gardła, nerek. Jest mnóstwo nowotworów, które mają zwiększoną szansę występowania właśnie u palaczy, choć wiadomo, że rak płuc jest najbardziej popularnym z nim. Różnego rodzaju choroby układu oddechowego, takie jak przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc, czy choroba przewlekło-obturacyjna, choroba płuc, częstsze występowanie astmy, oczywiście zapalenia płuc, kłopoty z płodnością i erekcją, jeśli chodzi o panów, czy u pani oczywiście też płodność jest obniżona. Jest tego naprawdę mnóstwo. Tutaj znowu ciężko się kłócić, chociaż warto pamiętać, że nawet jeśli te badania epidemiologiczne uwzględniają te czynniki zakłócające, to wciąż, mimo że palenie jest koszmarem, to można przynajmniej próbować minimalizować występowanie tych wszystkich nieprzyjemnych skutków ubocznych poprzez, no właśnie, choćby aktywność fizyczną, choćby zdrową dietę i tak dalej. Czynnik trzeci to konsumpcja alkoholu. To jest zdecydowanie temat drażliwy. Ja oczywiście mówiłem o alkoholu już w paru odcinkach, między innymi w odcinku, w którym pokazywałem, że 99, można powiedzieć, 0,8-9% wszystkich badań randomizowanych pokazują, że na przykład konsumpcja niewielkich ilości alkoholu jest w stanie pozytywnie wpłynąć na między innymi obniżenie poziomu insuliny i glukozy. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że takie małe dawki są w stanie obniżyć między innymi markery stanów zapalnych i tak dalej. Natomiast i tym samym oczywiście, jak mówię, jest to sprawa sporna czy kontrowersyjna dla wielu osób, natomiast dla mnie, z mojego punktu widzenia, przeczytawszy Bóg wie ile badań na ten temat, bym powiedział, że alkohol w niewielkich dawkach nie różni się bardzo mocno od wielu innych stresorów. To jest po prostu stresor, który w niewielkiej ilości może właśnie wywrzeć pozytywny efekt hormetyczny. Natomiast jeśli już rzeczywiście ktoś chciałby się przyczepić, to dla mnie dużo ciekawszym punktem zaczepienia jest po prostu negatywny wpływ nawet niewielkich dawek alkoholów na mózg. Natomiast jeśli chodzi o długość życia, bo oczywiście o tym mówimy,
Wydaje mi się, że wiele osób może zaciekawić. Ponownie trzeba pamiętać o samej korelacji, że w większości różnego rodzaju szeroko zakrojonych badań taka umiarkowana konsumpcja alkoholu, i trzeba powiedzieć, że umiarkowana konsumpcja alkoholu w większości tych badań to jest mniej niż 25 gram alkoholu etylowego dziennie, jest w stanie wydłużyć, wprawdzie bardzo nieznacznie, a jest w stanie wydłużyć życie. Na przykład w jednym takim badaniu, czy znowu metaanalizie, która analizowała ponad 100 kohort i bodajże chyba to było 4,8 miliona ludzi, to chyba byli Kanadyjczycy, jeśli mnie pamięć nie myli. Umiarkowana konsumpcja alkoholu wpływała na statystycznie nieznaczące wydłużenie życia, czyli innymi słowy wydłużało życie, ale statystycznie ten wynik nie był istotny w porównaniu do osób niepijących, żeby było jasne. Picie od 25 do 44 gramów alkoholu etylowego było w stanie statystycznie nieznacząco skrócić życie, natomiast dopiero dawki 45 do 66 gramów alkoholu etylowego statystycznie znacząco skracały życie, przy czym jeszcze warto tutaj dodać, że było jasne, to mówimy tu o śmiertelności ze wszystkich przyczyn, wszystkich możliwych mierzalnych przyczyn. I oczywiście jeszcze trzeba dodać, jeśli ktoś już pił większej ilości alkoholu, czyli ponad 45 gramów alkoholu etylowego dziennie, to skutki były znacznie bardziej negatywne, znowu mało szokujące dla pań. Natomiast jest to dla mnie jeden z takich znowu ciekawych punktów zaczepienia do dyskusji, czy rzeczywiście niewielkie ilości alkoholu są szkodliwe i uważam, że jest to ciekawy temat, na pewno będę go omawiać szerzej w następnych odcinkach. Już oczywiście pomijam tutaj, czy ktoś pije, czy nie, mówimy sobie stricte tutaj naukowo. Najgorsze oczywiście, czy największy kłopot uważam jest taki, że jest bardzo niewiele osób, które byłoby w stanie pić regularnie alkohol dzień w dzień, nie uzależniając się i nie zwiększając systematycznie tych dawek. Wydaje mi się, że takich osób nie ma dużo o takiej siły woli potencjalnie. Punkt czwarty to sen. Coś, czego wielu osobom brakuje, na pewno mi, chociaż wydaje mi się, że znowu systematycznie jakieś postępy robię w tej dziedzinie od paru miesięcy. Sen, patrząc na jedno z wielu takich szeroko zakrojonych badań, ponad 170 000 uczestników, jest w stanie potencjalnie wydłużyć długość życia o 2,4 lat u kobiet i 4,7 lat u panów. I znowu trzeba pamiętać, jest tutaj tyle tych czynników zakłócających, które są w stanie na to wpłynąć, że nie przywiązywałbym się do samych liczb. Natomiast my już wiemy, ponieważ omawiałem to w osobnym filmiku z badaniami, że na przykład brak snu najczęściej jest raczej niewielkim stresorem, natomiast brak snu ma to do siebie, że będzie między innymi zwiększać podatność na inne stresory. To znaczy, że dowolny inny stresor, jeśli jesteśmy niewyspani, będzie na nas oddziaływać dużo mocniej, będzie dużo większa aktywizacja tej choćby osi PPN, przysadka pod wzgórze nadnercza, o której sobie mówiliśmy. Ale znowu, patrząc na inne badania, wiemy, że na przykład niedostateczna ilość snu będzie obniżać poziom testosteronu panów. Wiemy, że wystarczy parę niedospanych nocy, żeby zwiększyła się insulinooporność. Wiemy, że zdrowy sen będzie regulował regenerację organizmu tak naprawdę na wskroś różnego rodzaju takich obszarów. Między innymi będzie regulować układ limfatyczny, który będzie oczyszczać różnego rodzaju takie niechciane toksyny, tak, beta-amyloidy, choćby białka tau. Jest tego naprawdę mnóstwo tych jakby niepożądanych rzeczy, które sen będzie regulować. Także znowu tutaj wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile będą lat, czy ile wydłużonych lat życia będziemy mieli, patrząc na te badania, wydaje mi się, że wiadomo, że sen jednak będzie pozytywnie na to wpływać. Punkt piąty to jest tak zwany stress management, tak, czyli zarządzanie stresem, czyli innymi słowy, jak radzimy sobie ze stresem. Czy są to zdrowe sposoby, czy niezdrowe sposoby. Jeśli jesteśmy zestresowani, na przykład, i zaczynamy sięgać po alkohol,
wiadomo, że to jest natychmiastowe odprężenie, to oczywiście jest to przykład takiego złego zarządzania stresem. Natomiast jeśli, nie wiem, pójdziemy i przytulimy się do osoby kochanej, pójdziemy na spacer, nie wiem, zaczniemy trzaskać piąchami, worek treningowy, są to raczej zdrowsze sposoby wyładowywania się. Więc to, jak będziemy reagować na stres, czyli właśnie tak jak mówiłem, ładnie zarządzać stresem, będzie kolejnym ważnym czynnikiem. I tutaj oczywiście warto wspomnieć, może nie wszystkie, ale mnóstwo tych czynników, które będziemy sobie omawiać, one są ze sobą w jakiś sposób splecione. Tak? Czyli najczęściej im więcej rzeczy robimy dobrze, tym, że tak powiem, ta grupa pozytywnych czynników, czy pchających nas do przodu, jeśli chodzi o zdrowie, długość życia, będzie też potencjalnie zajmować się i pchać do przodu te inne czynniki, bo jeśli na przykład się wysypiamy, to wiadomo, że nie będziemy tak narażeni na inne stresory, jak w przypadku, kiedy jesteśmy niewyspani. Ale wystarczy, że się nie wyśpimy na przykład i właśnie, nie wiem, pokłócimy się z szefem, to jest dla nas mocny stres, jesteśmy wkurzeni, przychodzimy do domu, zaczynamy pić itd. itp. Tak? Że tak powiem, te pozytywne rzeczy tworzą taką sieć, która pcha te inne czynniki do przodu, ale też w drugą stronę. Jeśli mamy wiele z tych czynników, że tak powiem, mamy wypaczonych, one będą oddziaływać na nas negatywnie, to też tworzą taką sieć, które pozostałe czynniki będą, no właśnie, tym razem ciągnąć do tyłu, będą odejmować nam tych lat życia, czy odbierać, mówiąc kolokwialnie, zdrowie. Punkt 6. Uważam, że jeden z najmniej, chyba bym powiedział, omówionych czy omawianych, a jeden z takich najciekawszych, to są więzi społeczne. Możemy to nazywać społecznością. To znaczy, jaka jest sieć przyjaciół, rodziny, osób wokół nas, które tworzą grupę wsparcia. Im więcej takich osób, na których rzeczywiście możemy polegać, które będą w jakiś sposób nam życzliwe, jeszcze po prostu będą nas wspierać, tym lepiej i tym lepsze będzie nasze zdrowie. Jednym z najbardziej fascynujących takich badań, jeśli chodzi właśnie o sieci społeczne, jest badanie, które zostało zapoczątkowane w latach 60. w miejscowości, która się Rosetto nazywa, w Pensylwanii, Stanach Zjednoczonych. Czemu to badanie zostało zapoczątkowane? Okazało się, że jak mierzono występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim zawałów serca, to w tej miejscowości Rosetto, która składała się głównie z, można powiedzieć, emigrantów, którzy pochodzili z Włoch, tam miejscowość była malutka, ona miała chyba 1600 mieszkańców. Ta miejscowość charakteryzowała się tym, że miała połowę mniej zawałów niż na przykład sąsiadujące miejscowości. Była taka sąsiadująca miejscowość, Bogor się nazywała, która miała 5000 mieszkańców i tam właśnie jeszcze raz było 2 razy więcej tych zawałów niż w miejscowości Rosetto. No i naukowcy byli zafascynowani, co takiego wpływa na to, że tych zawałów jest dużo mniej, bo ci mieszkańcy Rosetto mieli tak samo kijową dietę, czy ogólną dietę, jak ci w miejscowości obok. Palili również, wiele z tych osób paliło, więc jakim cudem tych zawałów serca było mniej. I zapoczątkowano badanie, które trwało 30 lat i okazało się, że ta miejscowość charakteryzowała się tym, że w wielu domach mieszkały rodziny 3-pokoleniowe. Czyli innymi słowy, właśnie mieliśmy taką społeczność, mieliśmy te więzi społeczne. Wszystkie te osoby w swojej rodzinie wspierały się wzajemnie. Natomiast okazało się, że badanie to trwało 30 lat, że w momencie, w którym te osoby zaczęły się wyprowadzać, że oczywiście wiadomo, młodsze osoby zaczęły wyfruwać z tego rodzinnego gniazda, żeby szukać swojego szczęścia i bogactwa, no to dosyć szybko po wyprowadzce z tej miejscowości ilość zawałów dorównywała tym w miejscowościach pobliskich. I to jest oczywiście, to jest tylko jedno badanie, natomiast osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że jakby siła tych więzi społecznych, tego kim się otaczamy, jakiej, za przeproszeniem, jakości są to osoby, jest niesamowicie ważna. Ponieważ można powiedzieć, jeśli chciałbym to spłycić, to będzie brzmiało może trochę głupio, czy nie wiem, brutalnie. Ludzie, którymi się otaczamy, są tłumikami dla stresorów. Tak?
Czyli innymi słowy, jeśli czujemy się źle, jesteśmy zestresowani, tak, jeśli takie osoby są wokół nas, to będą po prostu łagodzić te negatywne reakcje stresowe. Oczywiście tych badań, już to jest olbrzymi temat na osobne odcinki tego, jak ciało reaguje w momencie, w którym się przytulamy do kogoś, do osoby, którą kochamy. Omawiałem na przykład w innym odcinku, że sen, jakość snu, kiedy śpimy z osobą kochaną, jest dużo lepsza niż kiedy śpimy osobno. Ale też omawiałem, że w momencie, w którym dzieci z nami śpią, im więcej dzieci, tym gorsza jakość tego snu, żeby było ciekawiej. Więc znowu jest tu mnóstwo czynników dodatkowych, natomiast oczywiście jeszcze raz, jakby jakość tych więzi społecznych, ona jest niesamowicie ważna. Punkt 7 to genetyka. Istnieje mnóstwo, ale to mnóstwo różnego rodzaju genów, które mogą pozytywnie albo negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Natomiast warto pamiętać oczywiście, że stricte to, że takie geny, różnego rodzaju polimorfizmy genetyczne u nas występują, to nie jest oczywiście wyrok. One, w zależności od tego, co będziemy robić z naszym życiem, będą w stanie pozytywnie albo negatywnie właśnie wpływać na różnego rodzaju wyniki zdrowotne. Jak mówiłem wielokrotnie na tym kanale, trzeba non-stop to powtarzać. Anglicy mają to ładne powiedzenie, że genetyka ładuje pistolet, natomiast styl życia i dieta pociąga za spust i uważam, że jest to bardzo, bardzo prawdziwe. Natomiast mamy mnóstwo genów, które, tak jak mówiłem, będą wpływać na nasze zdrowie. Będziemy mieć takie geny jak FOXO3, będziemy mieć apolipoproteinę E, będziemy mieć różnego rodzaju wariacje genetyczne, które będą regulować ścieżkę mTOR, o której mówiłem na tym kanale, jakby obniżać jej aktywność. Też przypominam, że ścieżka mTOR najbardziej jest aktywizowana właśnie poprzez cukry. Więc mimo, że niektóre osoby mają te magiczne warianty czy polimorfizmy genetyczne tej ścieżki mTOR, że ona jest mniej aktywizowana, to jest coś, co można w pełni kontrolować, czy praktycznie w pełni kontrolować dietą. Różnego rodzaju polimorfizmy, które będą regulować poziom sirtuin, szczególnie sirtuiny 1. Sirtuiny to są oczywiście, jak to się mówi, ochrońcy naszego DNA czy naszych chromosomów. Co jeszcze będziemy mieli? Mówiliśmy sirtuiny, mamy różnego rodzaju polimorfizmy, które będą regulować IGF-1, czyli ten insulinopodobny czynnik, czy insulinozależny czynnik wzrostu. Jest tego naprawdę mnóstwo. Jeszcze chyba z takich rzeczy, które warto wspomnieć, na przykład gen TP53, który będzie odpowiedzialny za produkcję białka, które się nazywa P53, które jest supresorem, czyli tłumi rozwój nowotworów. Ja już ponad rok temu zacząłem tworzyć filmik o tej cząsteczce, czy o tym białku P53, żeby pokazać, jak można na przykład stylem życia, jak hormony będą wpływać na poziom tego białka, natomiast mam nadzieję, że w końcu do tego dojdę. Punktem 8 jest środowisko, o którym mówiłem bodajże 2 odcinki temu w ramach tego odcinka o stresorach. Czyli innymi słowy, środowisko będzie w stanie znowu albo pozytywnie, albo negatywnie na nas wpływać. W jaki sposób? Jeśli na przykład ktoś żyje w takim otoczeniu, które jest zielone, wiemy, że to na przykład będzie pozytywnie wpływać między innymi na obniżenie poziomu stresu, będzie obniżać ciśnienie, będzie obniżać puls. Jeśli ktoś żyje w betonowej dżungli, tak jak wielu z nas tak naprawdę żyje w miastach, no to raczej nie będzie, nie oszukujmy się, wpływać pozytywnie na cokolwiek. Pytanie, jak bezpieczne jest to środowisko, czy okolica, w której żyjemy. Im więcej oczywiście jakichś przestępstw, zbrodni różnego rodzaju szemranych typów, tym oczywiście znowu większy poziom stresu, jak głośno tam jest, jaka jest wilgotność. Czyli środowisko na wiele sposobów będzie wpływać właśnie też na to, jak będziemy długo żyć. Oczywiście tutaj cały czas tak naprawdę mówimy przede wszystkim o różnego rodzaju stresorach, które albo można powiedzieć, takich supresorach stresorów, które wynikają z tego środowiska, w którym żyjemy. Punktem 9 będzie zdrowie psychiczne, czyli no właśnie, jak ogólnie psychicznie ktoś się czuje. I znowu, wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, tak jak mówiłem, one się przenikają. Dużo łatwiej jest na pewno się lepiej czuć w momencie, w którym mamy więzi społeczne dobre, tak? W
którym na przykład wysypiamy się, w tym kiedy dieta jest dobra. Dieta jest szalenie ważna, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Ruch jest szalenie ważny, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Natomiast wciąż jest to oczywiście punkt 9. Nie tylko oczywiście sen, dieta, wysiłek fizyczny są w stanie na to wpływać. Czasami mamy jednostkowe, ale bardzo traumatyczne przeżycia, które są w stanie dosyć negatywnie wryć się w psychikę człowieka i zniekształcić ją czy w jakiś sposób negatywnie na nią wpłynąć na wiele lat, czasami wiele dekad. Punkt 10 to dostęp do służby zdrowia. Oczywiście wiemy, jaką ważną rolę będą pełnić różnego rodzaju badania profilaktyczne, regularne badania, żeby wykryć potencjalne choroby, stany chorobowe i tym samym, jeśli mieszkamy w kraju albo na jakimś obszarze, w którym ten dostęp do służby zdrowia będzie utrudniony, to ciężko, żeby to pozytywnie wpłynęło na naszą długość życia, ponieważ może być tak, że różnego rodzaju choroby, są takie podstępne choroby jak choćby rak trzustki, które są w stanie się rozwijać bardzo długo bez dawania absolutnie żadnych symptomów. Człowiek uważa, że czuje się świetnie, a nagle się okazuje, że nowotwór trzustki rozwijał się po prostu przez wiele, wiele lat, a kiedy został wykryty, jest już za późno. Więc ten dostęp do służby zdrowia również będzie bardzo ważnym punktem. Punkt 11 to jest praca, którą wykonujemy. Znowu, mało szokujące myślę. Tutaj, jeśli miałbym spłycić różnego rodzaju ustalenia z badań, to można powiedzieć tak, że przede wszystkim to, co będzie wpływać na skrócenie życia, albo oczywiście patrząc na to odwrotnie, na wydłużenie życia, to są prace fizyczne. Różnego rodzaju prace fizyczne najczęściej są skorelowane negatywnie z długością życia. Czemu? Powodów jest wiele. Przede wszystkim, jeśli będziemy patrzeć po prostu na tą pracę fizyczną poprzez pryzmat stresorów, tak? Mamy po prostu non-stop stres fizyczny, czy taki mechaniczny, będziemy uszkadzać mięśnie non-stop. Często będzie, nie wiem, jeśli mamy do czynienia z pracownikami budowy, oni pracują na słońcu. Słońce jest niesamowicie mocnym stresorem, dodatkowym promieniowanie ultrafioletowe. Dodatkowo, jeśli sama atmosfera pracy jest stresująca, no to koniec końców jakby ilość tych stresorów i ilość czasu, poprzez który te osoby są wystawione na te stresory, jest niesamowita. I w momencie, w którym taka osoba na przykład przychodzi do domu, często okazuje się, że nie jest w stanie się wyciszyć wystarczająco, żeby jakoś balansować, czy przeciwstawić się tej ilości stresorom, które doświadczyły wcześniej. Również patrząc a propos tych różnego rodzaju powiązań, na przykład osoby, które wykonują prace fizyczne, najczęściej piją więcej niż osoby, które nie wykonują tych prac fizycznych. Oczywiście w zależności od kraju, tak jak u nas w Polsce, możemy mówić też o przyzwoleniu społecznym. No wiadomo, że tak, że jeśli ktoś pracuje na budowie, to jak ktoś tam sobie chlapnie, no to nikt się specjalnie nie krzywi, w jaki sposób jest człowiek z tym pogodzony. Więc znowu jest tutaj mnóstwo różnego rodzaju czynników, natomiast tutaj przede wszystkim właśnie jeszcze raz praca fizyczna i uwaga, bycie kierowcą bardzo negatywnie wpływa na długość stylu życia. Wydaje mi się, że to, co dominuje poza tymi pracami fizycznymi, jest właśnie kierowcy ciężarówek. Założyłem, że w badaniach kierowcy ciężarówek mają absolutnie fatalne statystyki, jeśli chodzi o długość życia. Sam miałem paru pacjentów, którzy są kierowcami zawodowymi i to siedzenie w bezruchu, ten ucisk na prostatę przez 4 godziny dziennie, jedzenie po prostu, jest czas, kiedy człowiek nie jest w stanie się ruszać, tak absolutnie działa negatywnie, że głowa mała. Jest paru kierowców, którzy często komentują gdzieś tam w sekcji, to jeśli ktoś jest zainteresowany, to może oni się wypowiedzą w tej sprawie pod tym filmikiem, żeby ludzie wiedzieli, no właśnie, jak potencjalnie negatywnie jest w stanie wpłynąć ta praca, szczególnie jeśli człowiek o siebie nie dba. Punkt 12 to status socjoekonomiczny, czy innymi słowy, ile zarabiamy pieniędzy i jaką mamy pozycję społeczną. Te badania są bardzo, bardzo brutalne moim zdaniem, bo praktycznie zawsze pokazują i to z bardzo, bardzo znaczną korelacją, że osoby, które posiadają ten wysoki status socjoekonomiczny, żyją dużo dłużej niż osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. Na przykład dla panów, panowie, którzy mają ten wysoki status, żyją średnio 12 lat
lat dłużej niż mężczyźni o niskim statusie socjoekonomicznym, a panie żyją 9 lat dłużej. W innym badaniu z kolei te kobiety, które są w grupie o najwyższym statusie socjoekonomicznym, żyją 10 lat dłużej niż panie o niskim statusie. I oczywiście trzeba pamiętać, że co znaczą pieniążki. Pieniążki często, na przykład jeśli zarabiamy więcej, będą wpływały między innymi na to, że będziemy mieć dostęp do służby zdrowia albo będziemy mieć dostęp do lepszej służby zdrowia. Wszyscy wiemy, jak wygląda w Polsce na przykład publiczna służba zdrowia, jak ciężko dopchać się ze względu na po prostu niewielką, obecnie jedną z najniższych, czy może już z tego co pamiętam nawet chyba najniższą liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców w Europie. Ciężko dopchać się do dowolnego specjalisty. Tym samym po prostu pieniążki to jest przepustka do lekarza, jeśli jakiś mamy kłopot. I oczywiście im szybciej często trafimy do takiego lekarza czy jakiegoś specjalisty, tym szybciej będzie w stanie nam pomóc. Też nawet z mojego punktu widzenia często jest tak, że jeśli nie wiem, trafiał do mnie pacjent i miał różnego rodzaju kłopoty, których nie potrafił wcześniej z innymi specjalistami rozwiązać, to często trzeba było wydać naprawdę trochę tych pieniędzy, żeby porobić badania. I oczywiście te badania musiały być robione prywatnie. Więc nie można nie doceniać jakby siły pieniądza w tym temacie i tego, jak on może potencjalnie zapewnić nam zdrowie. Ale też oczywiście trzeba pamiętać, pieniądze oznaczają choćby możliwość zakupu żywności, która będzie zdrowsza, tak? Która będzie bardziej ekologiczna, mniej skażona itd. itp. Tych czynników jest tutaj mnóstwo, natomiast jeszcze raz status socjoekonomiczny nieubłaganie będzie wpływać na wydłużenie potencjalnie naszego życia. Punkt 13 to wykształcenie. Wykształcenie ponownie będzie pozytywnie wpływać na długość życia. Tutaj ciężko o jakieś takie badania, które by jakieś takie ładne, bym powiedział, w jakikolwiek sposób znaczące liczby podawały. Wiadomo, że wpływa pozytywnie. Natomiast oczywiście znowu, jak trzeba patrzeć na to, dlaczego wykształcenie potencjalnie jest w stanie wpłynąć pozytywnie na długość czy jakość życia, ponieważ jest powiązana z wieloma innymi zmiennymi, które między innymi już omawialiśmy. Często wyższe wykształcenie będzie powiązane z lepszym statusem socjoekonomicznym. Oczywiście nie jest tak, że nie wiem, bez studiów wyższych nie można dobrze zarabiać, jest mnóstwo osób, które zarabia świetnie bez nich, natomiast statystycznie będzie tak, że osoba, która ma dyplom studiów wyższych, będzie w stanie zarobić więcej przeciętnie niż osoba na przykład ze średnim wykształceniem. Ponieważ będziemy mieć mnóstwo znaczących korelacji na temat tego, jak ukończenie studiów będzie wpływać na iloraz inteligencji, czy ogólną inteligencję, to często jest tak, że po prostu świadomość zdrowotna takich osób będzie z wyższym wykształceniem, czy z lepszym wykształceniem, nie tylko nawet wyższym, no bo oczywiście wykształcenie można, jestem tego wielkim fanem, zdobywać samemu w domu, więc jeszcze raz to wykształcenie, ta wiedza i świadomość będzie w stanie wpływać na lepsze wybory żywieniowe. Często osoby z wyższym wykształceniem mają też lepsze nawyki zdrowotne, mają lepszą zdolność rozwiązywania różnego rodzaju problemów, tak? Czyli na przykład jeśli u nich wystąpi jakiś problem, są w stanie często sami się nawet diagnozować, mimo tego, że nie mają jakiejś obszernej wiedzy specjalistycznej z tej dziedziny dietetyki i medycyny i docierają do kłopotów. Takich jakby historii uważam fascynujących i przymiłych w tych komentarzach od 1,5 roku, jak prowadzę ten kanał, czy niecałego 1,5 roku, widziałem naprawdę mnóstwo. Tak, to jak ludzie po prostu zbierając okruszki wiedzy potrafili dotrzeć do rozwiązania swojego kłopotu. Punkt 14 to ciężko to zakwalifikować jednoznacznie, bym powiedział, odczuwanie jakiegoś poczucia celu łamane przez duchowość, łamane przez religijność. Wiadomo, że nie są to rzeczy ze sobą tożsame, natomiast na pewno to, co je łączy, to jest poczucie sensu, że my po coś tutaj jesteśmy. Patrząc na badania, dominująca większość badań będzie pokazywać, że religijność jak najbardziej będzie pozytywnie wpływać na długość życia. W jednym z badań to jest na przykład prawie 6,5 roku dłuższego życia. W innych badaniach to jest na przykład bycie religijnym obniża mniej więcej 23% ryzyko śmierci z dowolnego powodu. I teraz pytanie, czy ja bym się z tym kłócił? Nie, bo uważam, że znowu to poczucie sensu tego, że my jesteśmy po coś na tej ziemi, jest potencjalnie fantastycznym tłumikiem różnego rodzaju stresu. Uważam, że właśnie jednym z takich fajnych, uogólnionych spojrzeń na to, co może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, jest właśnie patrzenie na stresory, co omawiałem 2 dni temu. Jak suma stresorów na nas wpływa negatywnie. I teraz, jeśli ktoś jest religijny,
to wiadomo, że jest częścią wspólnoty. Tak? To mogą być msze, to mogą być różnego rodzaju jakieś, nie wiem, spotkania, różnego rodzaju kółek przykościelnych, wspólne wyjazdy, nie wiem, koncerty religijne. Jest to, wiadomo, że każda religia jest swego rodzaju wspólnotą. Sama duchowość daje niesamowitą oporę ludziom. Są fajne badania, które na przykład pokazują, jak fakt modlenia się będzie w stanie obniżyć poziom stresu, będzie w stanie pozytywnie wpłynąć na obniżenie markerów stanu zapalnego. Ale jeszcze raz, nie chciałbym tego tylko zostawić na tej nucie tutaj, że to musi być duchowe, to musi być religijność. Pytanie, czy ktoś czuje, że my jesteśmy tutaj po coś? Tak? Dla mnie osobiście jednym z takich świetnych przykładów są osoby, które kochają to, co lubią, jakby już pomijając religijność. Na przykład mamy Warrena Buffetta, jego cichego partnera, czy jego Mangera. Buffett ma 92 lata, jego styl życia, dieta, szczerze mówiąc, nie są specjalnie dobre. Wiadomo, że jest to miliardem, ma świetny dostęp do służby zdrowia. Charlie Munger ma 99 lat, natomiast to są osoby, które i odkąd pamiętam, jak o nich czytam, które mimo niesamowitego bogactwa, one po prostu kochają to, co robią. One po prostu mają frajdę z tego, że tu są, czują sens tego, co robią. I to mi się zawsze świetnie kleiło z różnego rodzaju badaniami, które czytałem. Na przykład pamiętam, że w książce Viktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, chyba tak ta książka klasyczna się nazywała, w której Viktor właśnie Frank cytował badania, które sobie umieściłem po przeczytaniu tej książki właśnie w Anki, bo tak mi zapadły w pamięć niesamowicie i zrobiło na mnie wrażenie, że jedna z pań psycholog, które Viktor Frank cytował w książce, która współpracowała z alkoholikami, mówiła, że według jej badań 90% alkoholików cierpiało na uczucie absolutnej pustki bez sensu. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że alkohol zapełniał coś, tak? Te używki zapełniały jakąś dziurę w człowieku. Inny psycholog, którego Viktor Frank cytował, mówi, że według jego badań 100% narkomanów, których ten psycholog leczył, również cierpiało na takie niesamowite uczucie pustki i nonsensu istnienia. Czyli właśnie widać, jak znowu mamy kolejne elementy, które się łączą, tak? Że jeśli ktoś nie widzi sensu w tym, że my po coś tu jesteśmy, to dużo łatwiej jest wpaść różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, sidła, używek choćby, różnego rodzaju złych nawyków, bo jeśli nic nie ma sensu, to po co o siebie dbać, tak? To po co w ogóle robić cokolwiek tak naprawdę? Można pić, można ćpać i wszystko, że tak powiem, może przeminie. Więc no właśnie, dla mnie niesamowicie ważne jest to, żeby mieć coś, co będzie człowieka kręcić. Ja sam osobiście dyskutowałem z jednym ze słuchaczy w sekcji komentarzy, że na przykład dla mnie ta działalność na YouTubie to jest, nie wiem, coś, co po prostu chce mi się robić. Jakieś korzyści, już przynajmniej przy tej ilości słuchaczy wiadomo, że są, natomiast zajmuje to mnóstwo czasu, natomiast ja czuję sens. Widzę, że to pomaga ludziom, to jest po prostu niesamowicie pozytywny bodziec w moim życiu. Nie wiem, nawet jakbym był miliarderem, wydaje mi się, że wciąż bym to robił, bo po prostu jeszcze raz widzę sens mojej pracy, widzę sens tego, że ten czas, który wkładam, on przynosi po prostu korzyści wielu osobom. I dla mnie to jest na przykład właśnie niesamowite pozytywne. To wpływa na mnie pozytywnie, to sprawia, że chce mi się wstać, że chce mi się czytać jeszcze więcej badań. I ważne, wydaje mi się, żeby każdy właśnie znalazł sobie tego swojego zajoba, czy ten swój sens, czy to właśnie religijny, czy nie wiem, w działalności swojej, albo jeden i drugi w życiu. Ostatnim punktem, będzie takim ważnym, bo oczywiście często można by mnożyć, wydaje mi się, te punkty na zasadzie, nie wiem, higiena, tak? Higiena osobista będzie na pewno wpływać na długość życia. Nie wiem, jakieś pozytywne spojrzenie na świat. Wielu badań, chociaż warto wspomnieć, absolutnie nie we wszystkich jest w stanie pozytywnie wpłynąć na długość życia, bla, bla, bla. Natomiast taki ważny rzecz bym powiedział placebo. Placebo będzie w stanie, albo nocebo, czy wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na długość życia. I to fajnie widać między innymi w takim badaniu, które na pewno wywołało duży uśmiech na mojej twarzy. Kiedy badanie przeprowadzono na grupie pokojówek, które pracowały w hotelu i
w momencie, w którym powiedziano tym pokojówkom, oczywiście nie było grupy kontrolnej, to nie mówię, broń Boże, że to jest idealne badanie, natomiast wyniki były ciekawe. W momencie, w którym powiedziano tym pokojówkom, że praca fizyczna, którą one wykonują w tym hotelu, spełnia, można powiedzieć, warunki zdrowej aktywności fizycznej, to okazało się, że spadło u nich ciśnienie i puls. To wystarczyło po prostu nie wiem, ich przekonanie i jednocześnie oczywiście wypływające ze słów zachęty, jakiejś akceptacji z drugiej strony, żeby to ciśnienie i puls spadł. I znowu, oczywiście możemy to placebo, wydaje mi się, powiązać z absolutnie praktycznie każdym z poprzednich czynników. Jeśli ja głęboko wierzę, że więzi społeczne będą ważne i czerpię niesamowitą radość dodatkowo z tych więzi społecznych, to na pewno to będzie działać na mnie pozytywnie. Znowu są takie różnego rodzaju ciekawe pytania. Jeśli ktoś jest absolutnie przekonany, że niewielkie dawki alkoholu będą właśnie pozytywnie wpływać na jego zdrowie, to pytanie, czy rzeczywiście tak będzie? Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej jest na to szansa. Nie widziałem takich badań, ale wydaje mi się, że to jest taka ciekawa spekulacja, ciekawe pytanie, które warto sobie zadać. Więc to placebo, ale potencjalnie efekt nocebo, tak? Czyli jeśli w coś nie wierzymy, to oczywiście często będzie tak, że nawet jeśli coś działa pozytywnie, to nie zobaczymy tych efektów. Są w stanie pozytywnie albo negatywnie wpływać na nasze życie. Także tym równym 15 punktem zamkniemy sobie tą listę i no właśnie, warto pamiętać jeszcze raz, w kontekście praktycznie dowolnej dyskusji o zdrowiu, o długości życia, że nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na diecie. Jeszcze raz uważam, że dieta jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o zdrowe życie, natomiast nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do dyskusji na tym, co kto je, tak? Bo jeśli nie jesteśmy w stanie, a nigdy nie jesteśmy w stanie kontrolować tych wszystkich rzeczy dookoła, no to, że tak powiem, to zdecydowanie komplikuje wysnuwanie różnego rodzaju wniosków z badań i warto o tym pamiętać. No oczywiście tutaj mówię też potencjalnie w kontekście tych niebieskich stref, o których będę mówić i traktuję to jako takie długie wprowadzenie do tego tematu. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania. Jeśli masz jakieś w ogóle uwagi, swoje odczucia, zawsze z przyjemnością to czytam, nawet jeśli nie mam czasu na nie odpowiadać. Jak zawsze, 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą moich flagowych kursów o 1 włos za daleko, czyli jak zapobiegać łysieniu androgenowemu i wypadaniu włosów i odwracać oczywiście ten stan. Również Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, jak uczyć się samodzielnie od A do Z dowolnej dziedziny, tak jak właśnie choćby medycyna, dietetyka, informatyka, prawo, ekonomia. Miałem już mnóstwo pilotów w ostatnich miesiącach, co ciekawe, helikopterów, samolotów. Jest mnóstwo zawodów, które wydaje mi się muszą pochłonąć olbrzymiej ilości wiedzy i Experts Incubator Ci w tym pomoże. I z ostatnich flagowych kursów Vocabulary Labs, laboratoria językowe, kurs, który pokaże Ci, jak szybko i skutecznie nauczyć się języka od A do Z, czy jak zmaksymalizować dowolną jednostkę czasu, choćby tą godzinę dziennie, aby wyłuskać z niej jak najwięcej korzyści i jak najszybciej posuwać się do przodu, jeśli chodzi o te postępy językowe. Wszystkie badania, o których wspominałem, jeśli ktoś chciałby się szerzej, bliżej, intymniej z nimi zapoznać, będą gdzieś fruwać w komentarzu, ponieważ jest ich tyle, że nie zmieszczą się na pewno w opisie. Jeśli chodzi o opis, zapraszam do zapisania się do newslettera na mojej stronie universeofmemory.pl. Tam wysyłam artykuły na temat pamięci, języków, analizy badań. Jeśli Cię interesują takie tematy i klimaty, zapraszam również, w opisie jest link do zostania patronem kanału. W ramach patronatu to jest 40 zł miesięcznie. Jest dostęp do wszystkich fiszek, które zawierają informacje z tego odcinka, wszystko to, co omawiałem i poprzednich paru dziesięciu odcinków. Jest po prostu tysiące informacji, które można sobie ściągnąć i przyswoić, jeśli ktoś po prostu, komuś zależy na szybszym postępie właśnie jeśli chodzi o te dziedziny medycyny i zdrowia. To chyba wszystko z mojej strony na ten moment. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.